W 10 minut wiatr zjechał do zera. Także najbliższe 3-4 godziny 3-4 godziny Kataryna, aż wyjedziemy z cienia tej wyspy. Taking the good with the ups and downs. I wanna see how the world turns round. Home is with you wherever that may be. Po intensywnym tygodniu przygotowań do rejsu i rozpakowywaniu jedzenia do późna ostatniej nocy, w końcu byliśmy gotowi wypłynąć na Alaskę. Ostatnie sekundy przed wypłynięciem. Krzątamy się. Ola jeszcze tutaj chowa ostatnie rzeczy. Cebulę i jajka gotowe. Zaraz ruszamy. Niecierpliwią się już. To jest okej. Ola, gazu, bo się klimat ociepla i na Alasce się zrobi za ciepło. Okej. Kapitan tam krzyczy: oddaj cumę dziobową. Okej. Ale co, w ogóle się nie ruszamy. Ostatni kontakt z Hawajami przerwany. Płyniemy. This time tomorrow we'll be on the road, riding with you in the sunnier days. I wouldn't want it any other way. To co? Cała naprzód. Brakuje nam trąbki. Taking the good with the ups and downs. I wanna see how Hej! Kochane! Wszędzie są! Pufy! Yeah! Dobra. Home is with you wherever that may be. Ostatnia szansa, żeby jeszcze coś złowić na Hawajach. No i tutaj dostaliśmy takiego tipa od pana, który miał strasznie dużo ryb na jachcie, więc chyba umiał łowić. Kupiliśmy taką zanętę z piórkami. Podobno ona jest na takie małe prędkości, czyli takie 4-6 węzłów, jak jachty pływają. I do tego pan radził, żeby drut, czyli to jest ochrona, żeby ryba nie mogła przegryźć żyłki, był króciutki i chował się w zanęcie, bo ja to do tej pory robiłem, że ten drut to miał z metr i wystawał sporo za zanętę. Na innych wodach działało, tu natomiast nic się nie chciało złowić, więc zrobimy tak, jak nam radził pan Mors. I haczyk ma się chować tutaj. Tak, i drucik jest tuż za haczykiem, a dalej idzie żyłka. Także zaraz wyrzucamy, zobaczymy, jak to będzie działać. Standardowo między Big Island a Maui przywiało. Robi się dysza między tymi wyspami i dmucha takie tam 20-23 węzły. Wyjątkowo dzisiaj dobra widoczność. A w środeczku Ola walczy z hamburgerami. Jeden mi się trochę rozwalił, ale na razie jest dobrze, udało mi się je wyjąć. Proszę się nie martwić, ja go zjem.
Wege, bo wiesz, żeby nie było. A tak w ogóle to musimy się trochę przyzwyczaić znowu do bujania, bo wszystko jest inaczej. Mnie trochę mówili. I już zgubiliśmy jedną zanętę. Szybko. Hamburgery wyszły wyśmienicie. Pyszne są. Pierwszy obiad w drodze na Alaskę. Po amerykańsku. Ale spala. Najbardziej wietrzny kawałek na Hawajach mamy za sobą. Dzisiaj wiało, a tak do 28, czyli nie tak gorzej, nie tak źle. Ale generalnie ten kanał między Maui a Big Island to tutaj, jak się gada z miejscowymi, co mają małe łódki, to jest taki lepiej tam nie pływać, bo jest zło. Także chrzest bojowy za nami, już wiatr się odkręca, siada, także udało się i rozwijamy żagielki trochę. O tym, jak mocno się działo, przekonacie się patrząc na to. Po prostu to wszędzie jest słona woda, więc... Tak ładnie wszystko umyte było. Dokładnie, tak ładnie wszystko było. O, Dobra, proszę Ola, bardzo. rozwijam! Dobra, rozwijaj. Nie ma czasu. W 10 minut wiatr zjechał do zera. Także najbliższe 3-4 godziny 3-4 godziny Kataryna, aż wyjedziemy z cienia tej wyspy. Jak wyjedziemy z cienia tej wyspy, powinien nam się włączyć wiatr i już nas nie opuszczać na wiele dni. Tak, Na a razie to... nas mało i zasłonie. To jest niesamowite, jak tutaj po prostu w 10 minut z 6 węzłów do... Teraz płyniemy 1,5, to prawie się już nic nie wieje. A fala dalej spora, także zwijamy gienie i odpalamy silnik. Tak. A piszczało? A piszczał alarm, że się wiatr zmienił. Kierunek. Dzień drugi. Mijamy Oahu. Temperatura na zewnątrz 27. W jachcie 29. Ciepło. Siadł nam na drzewie tak. Poszłam go właśnie nakręcić. I zniknął. Odwracam się, żeby zobaczyć, co tam z tyłu. A tam proszę bardzo. Tu się przyjaciel osadził. Na lunchek przygotowujemy zupkę, czyli wyśmienitą, którą zrobiła wczoraj Ola. A do tego mamy super dzisiejszy chlebek. Pani operatorko kamery, z czego jest chlebek? Z kaszy gryczanej niepalonej. Odkryliśmy, że w Stanach można kupić kaszę gryczaną właśnie niepaloną. I dzięki mojej przyjaciółce Jusze dowiedziałam się, że można robić bardzo prosto chlebek i jest bardzo, bardzo pyszny. Jest pyszny, także teraz zupka z chlebkiem, żeby się posilić w tej walce z żywiołem. Chyba mamy dwie rybki. To całkiem spore. Były dwie ryby, niestety jest jedna. Druga zerwała nam żyłkę, właśnie wyciągnąłem pustą żyłkę bez zanęty.
A tutaj mamy takiego, nie wiem, z 5 kilo może tuńczyka na drugiej zanęcie. Jakaś chyba była ławica, bo było branie w przeciągu 2 sekund na 2 haczyki. No dobra, to jedziemy. Przystępujemy do ważenia. Mamy super wagę Samsonite, nówka sztuka, pierwsza ryba na tej wadze. Pani Aleksandro, proszę patrzeć, jaki wynik? Czekaj, wynik 15, czyli 7,5 kg jakoś. Trochę w kadrze mi się nie zmieściło niestety, bo się tak patrzyłam. Możesz to czarne przekręcić do zera, nie? Coś tu się... Aha. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz, poczekaj, no. Aha. Tak, czyli jakieś 7 kg. No się kiwa. No to fajnie. Pani Aleksandro, dziękuję bardzo. Przystępujemy do filetowania. Stuknęło nam 500 mil, pierwsze 500 mil, jedyne 4 razy tyle przed nami jeszcze. I robimy ciasto. Ciasto z rabarbarem i z kruszonką. Bajeczka. Nakładamy farsz. Trochę za mało rabarbaru mieliśmy, więc dobiłam jabłkiem. Najważniejsza część. Kruszonka. Jest ciasto. Dawaj. Ale się tutaj dogrzewamy. Dokładnie. Na zewnątrz jest 26 stopni, w środku 31. Tada! Ale mi wyszło. Czuję to, że mi wyszło. Nie. Leci nam już 6. doba rejsu. Jak widzicie, temperatura jest cały czas tropikalna. Właściwie nie wiem, może się stopień obniżyła temperatura, ale tak to codziennie mamy w kambuzie 30, na zewnątrz może teraz 25, woda 28 cały czas. I prujemy jak dzicy. W ogóle nie zakładałem, że tak szybko nam to będzie szło. Już żeśmy przepłynęli 800 mil do celu. Zostało nam 1300 z hakiem. No rewelacja, po 5 dobach z kawałkiem. Także super. No i do tej pory 4 doby ostatnie jechaliśmy na całych żagielkach. Osiągaliśmy takie prędkości 7-8 węzłów cały czas. A właśnie z godzinę temu przywiało. Na chwilę żeśmy w ogóle stracili kontrolę nad jachtem, bo nagle robiło się 25 węzłów. No i już teraz płyniemy na zarefowanym grocie i zarefowanej gieni. Dalej 7 węzłów. Także rewelacja na razie. Tak wiało, że przetarła nam się chyba linka po prostu. No tak chyba linka pod albo... No nie wiem, w każdym razie nasza polska banderka... Ucho w banderce się rozwaliło. A, ucho w banderce się rozwaliło i odleciała niestety. I jak tam poszłam, żeby zabrać tę linkę, żeby ona tak nie dyndała, to proszę bardzo, kogo znalazłam. To proszę Państwa jest latająca ryba. Zobaczcie. Leć! Możesz rozwinąć drugie skrzydło, proszę? Już się wiecie, przykleiła, już musiała tam leżeć trochę. Bo latające ryby, po prostu one wskakują na pokład
No i ta akurat wpadła pod deskę, że nie była w stanie wylecieć. Ale okaz! Spora, nie? No więc zaraz ją oddamy do Neptunowi. Smutno. Ale spora jak na rybę. Biedactwo. Rybo! Płyń po morzach i oceanach! To wyrzucam. Papa! Skoczyła tak dosyć radośnie. A co tam pani robi? Dzisiaj mamy jakiś pogrom. Bo nie dość, że ta duża ryba, to tutaj rano były jakieś łuski i tutaj ich znalazłam. W ciągu dnia już znalazłam gdzie padła ofiara. Tutaj zobaczcie, aż po prostu tak wpadła pod grating, że nie jestem za bardzo w stanie jej wyjąć. Już się strasznie ususzyła. Ojejciu. O, dobra. I oczka już jej wypadły. Ojejciu. Ojej, straszne. No, zasuszyła się już strasznie, ale to dla porównania, jak ona może być po prostu mała też latająca ryba. No. Ojoj. Ale jaką ma mordkę. Kupimy sobie kiedyś taką? Po co? Samolot. Pa, pa. Dzisiaj przeddzień robienia chleba. Buja jak cholera. Trochę mi się momentami kręci w głowie, więc będzie to robienie chleba z przygodami. Zakwas, zaczyn tak naprawdę, te z zakwasu wstawiliśmy wczoraj, nie? Więc 24 godziny nam pracował. Teraz odlewam troszeczkę, żeby mieć na kolejny. No i zaraz ruszamy. Będziemy robić 2 chleby. Nasze ciasto chlebowe już od paru godzin rośnie w garku. Pora przełożyć je do foremek. I następne parę godzin i będziemy odpalać dzisiaj chlebusia. To ciach. Wyjmujemy chlebek. Ale cudownie. Wow, ale Proszę piękne, naprawdę. państwa, taki oto chleb. Dzień doberek. Jest godzina 10 po 8. Ja przed chwilą wstałam, ogarnęłam się, herbatka. Zawsze piję herbatkę w takim kubku, żeby się nie wylała. Mamy dzisiaj środę, czyli tydzień od wypłynięcia. Powiem wam, że dzisiejsza noc była bardzo przyjemna i całkiem dało się wyspać. Jakoś ani nie telepotało strasznie, ani nie było żadnych porywów wiatru, było stabilnie. No, ale zobaczmy, co tam Michał, bo on wstał wcześniej. Dzień dobry. Dzień doberek. Co dobrego? Co dobrego. Tygrys z rana jak śmietana. A tymczasem, nie wiem czy Ola mówiła, ale w nocy, stawiam nadzieję, że nie spadnie, w nocy żeśmy przekroczyli 1000 mil od wypłynięcia. Tak to wygląda. Tutaj mamy milę od wypłynięcia, tutaj mamy ile jeszcze do celu i tutaj prognozowane przy tej prędkości, ile będziemy nam te 1100 mil płynąć. Płyniemy sobie kursem na wiatr, ustawiony autopilot 120 do wiatru.
Na razie szło super. Wychodzi nam około 150 mil dziennie od wypłynięcia przez pierwszy tydzień. Także rewelacja. A teraz nam się szykują trochę dwa, nazwijmy to bardziej chude dni. Zbliżamy się do wyżu. Ale za to pogodę mamy iście wyżową. 1030 hektopaskali. No więc taki cudowny poranek, początek 8 dnia naszego rejsu. Ahoj! Czas na zmywanko. A więc tak. Wodę oszczędzamy zawsze. I tutaj w tej oto słuchawce mamy słoną wodę. I wszystko myjemy słoną. A potem dopiero delikatnie przepłukujemy słodką. Mimo że mamy od Salarę super hiper, to jednak zużywa ona prąd i staramy się tej wody zużywać mniej niż więcej. W każdym razie sobie płyniemy, codziennie bierzemy prysznic i po tygodniu płynięcia jesteśmy teraz cały czas, mamy wodę full. Minęła 9 i jak codziennie Michał patrzy w prognozy. Ola też, ale teraz mnie kręci, więc nie może patrzeć. W dawnych czasach żeglarze, wypływając z portu, płynęli zupełnie w nieznane, przynajmniej w nieznane jeśli chodzi o pogodę. Musieli brać na klatę wszystko, co przychodziło i tak naprawdę tylko i wyłącznie na podstawie barometru byli w stanie przewidzieć to, co się stanie, ale w bardzo niedalekiej przyszłości. Natomiast my teraz mamy trochę łatwiej. Za pomocą serwisu Predict Wind 2 razy na dobę o 9 rano i wieczorem ściągamy różne modele pogodowe za pomocą naszego Iridium i zaraz Wam pokażę, jak to się odbywa. No to mamy to i zobaczmy, co się nam tutaj ściągnęło. Pierwsze, co widzimy, to jest graf z routingu pogodowego. Widzimy tutaj 4 kolory. Każdy kolor odpowiada innemu modelowi pogodowemu. I dopóki na tym grafie, tu mamy siłę wiatru, na dole upływające dni, dopóki te wykresy się w miarę pokrywają z różnych modeli, to faktycznie jest potwierdzenie, że można temu ufać. I tak jest mniej więcej do 12 lipca, czyli na 4 dni do przodu. Później, jak widzicie, totalnie to się rozjeżdża. ECMWF mówi, że będzie wiało mocno, inne mówią, że zaraz siła wiatru spadnie. Także od 12 to już jest takie patykiem na wodzie pisane. No i przechodzimy do najważniejszego, czyli do samej prognozy. Tutaj w lewym dolnym rogu mam do wyboru, nie wiem czy to widać, do wyboru, tutaj w lewym dolnym rogu jest do wyboru, który model chcę, czy GFS, czy europejski ECMWF. A tutaj te kropki to proponowana trasa przez Predict Winda. No i sobie jedziemy po kolei do przodu. Do tej pory żeśmy przepłynęli ponad 1000 mil w prędkości naprawdę super, a tutaj jak widzicie zbliżamy się do takiego wyżu i nam teraz trochę wiatr siada i będzie siadał, ale już tutaj od zachodu idą mocniejsze wiatry, także za jakieś 2 dni nam dmuchnie. Jedziemy sobie dalej. Ten routing pogodowy w Predict Windzie jest o tyle fajną sprawą, że o ile niekoniecznie ja się płynę dokładnie tak jak on mi mówi, że mam płynąć, o tyle przy oglądaniu mapek pogodowych
jak jesteśmy na przykład na 3 dni już do przodu, to widzimy, gdzie mniej więcej będziemy. To jest fajna opcja, bo no tak to się trzeba zawsze zastanawiać, gdzie widzimy tą wielką mapkę i gdzie za 3 dni na niej będzie jacht. A tak to mniej więcej to widać. Także za parę dni czekają nas mocniejsze wiatry, a potem właśnie, kurczę, jak ten zimny front przejdzie, to jest takie nie wiadomo. Znaczy oczywiście mamy prognozę, ona nam tutaj coś prognozuje, ale jak wszystkie 4 modele mówią co innego, to już jest takie wróżenie z fusów. Także to, co tak naprawdę nas interesuje, to najbliższe 4 dni. To się raczej sprawdzi, a potem to zobaczymy za kilka dni. Kolejną fajną rzeczą Predict Windową, którą tutaj właśnie ściągamy, są ostrzeżenia pogodowe GMD SS. To tak jakbyśmy mieli przez satelitę zasysamy jakby dane ze wszystkich navtexów, jakie są w naszym obszarze. Także tutaj na przykład mamy ostrzeżenie o tropikalnym sztormie gdzieś tam w okolicach Meksyku, co nas w ogóle nie interesuje. I po prostu musimy się przewinąć niżej do jakiejś stacji, która daje prognozę na północne wody Pacyfiku. Tak jak na przykład tutaj Pacyfik na północ od 30 stopnia, a na południe od 67. To jest to, co nas interesuje. I ostatnią rzeczą, którą tutaj sobie zwykle ściągam, tak żeby sobie po prostu zerknąć na sytuację na północnym Pacyfiku, to jest zdjęcie satelitarne. Tu są Hawaje, tu jest mniej więcej nasz cel, Dutch Harbor, Aleuty. Jak jest takie mega zgrupowanie chmur, to znaczy, że idzie właśnie jakiś front albo niż. Trzeba się przygotować na mocniejsze dmuchnięcie. Także na razie my jesteśmy gdzieś tutaj w czystym polu i najbliższe dni raczej będzie spokojnie. Bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road, riding with you in the sunnier days. I wouldn't want it any other way. Dziękujemy za oglądanie pierwszej części relacji z naszego covidowego płynięcia z Hawajów na Alaskę. Za nami tydzień płynięcia i 1000 mil. Przed nami kolejne tyle. W następnym odcinku opowiemy Wam o tym, jak minęły nam ostatnie mile w tropikach i pokażemy, jak zaczęła zmieniać się pogoda i ocean wraz z tym, jak byliśmy bliżej Alaski. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, to będziemy wdzięczni za zostawienie kciuka w górę. No i pamiętaj subskrybować kanał i włączyć powiadomienia, żeby nie ominęły Cię kolejne odcinki. Możesz też nas śledzić na Facebooku, Instagramie, czytając naszego bloga lub dołączając do nas jako nasz wirtualny załogant przez serwis Patronite. Będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia! Taking the good with the ups and downs. I wanna see how the world turns round. Let's go adventure in the deep blue sea. Home is with you wherever that